Cześć, witamy na kanale Wyjątkowe Motocykle. Dzisiejszy odcinek ma na celu pomóc Wam i nam wybrać dobre opony do motocykla w momencie, kiedy jest już potrzeba, żeby je wymienić. Spotykamy się z tym problemem coraz częściej, mamy coraz więcej motocykli, coraz więcej te motocykle jeżdżą, w związku z tym najczęstszym problemem, jaki mamy, to dobieranie opon. Zacznijmy od tego, że dzielimy opony na opony uliczne, opony offroadowe i takie opony tak zwane hybrydy. Tylko zastanówmy się, ile te nasze motocykle jeżdżą po takim terenie piaszczystym i kamienistym. Nasze motocykle, parę naszych motocykli adventure'ów posiadało przy wyjeździe z salonu takie właśnie hybrydowe opony, które bardzo fajnie wyglądają, bo to są takie kostki, które pokazują taki charakter tego motocykla, że to jest motocykl stworzony do jazdy w terenie. Tylko pytanie, ile ten motocykl jeździ w tym terenie, i my zauważamy, że po 15 tysiącach kilometrów te opony są śmietnikiem, dlatego zaczęliśmy w adventurach zakładać opony uliczne. I wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie dla nas jako wypożyczalni, używać opon ulicznych. Wy próbujcie jak chcecie, to jest tylko nasze zdanie, że modele adventure'ów i tak najwięcej jeżdżą po ulicach. I wydaje mi się, że to nie jest tylko nasze zdanie, skoro producenci motocykli, tak jak Honda, tak jak BMW, tłumaczą, że koło przednie jest 19-calowe, bo motocykle głównie jeżdżą po szosach. Kiedy wymieniać opony? Ja sobie przygotowałem takie rekwizyty w postaci opon, które kompletnie nie nadają się do tego, żeby dalej były używane. Tutaj widzimy, że ten bieżnik wręcz się skończył, już nie mówiąc o tym, w którym momencie był znacznik zerowy, który pokazuje, w którym momencie tą oponę trzeba wymienić. A więc najważniejszym elementem jest moment, w którym musimy wymienić tą oponę, bo to ona nam zapewnia bezpieczeństwo zarówno na suchej, jak i na mokrej, wilgotnej nawierzchni, która jest dużo takim trudniejszym podłożem do tego, żebyśmy utrzymali dobrą przyczepność. W związku z tym pierwszy czynnik, który nam mówi o tym, że czas już jest wymienić oponę, to jest ten wskaźnik zerowy, którego nie możemy przekraczać, żeby nie doszło do jakiegoś nieszczęścia. Drugą oponę, którą sobie przygotowałem, to jest opona, która bieżnikowo nie wygląda jeszcze najgorzej. Takie mam wrażenie, że czas spowodował, że ona zaczęła mieć takie na bokach pęknięcia, których też w tej chwili nie widzimy, ponieważ opona jest zdjęta z felgi, nie ma ciśnienia. W związku z tym nie jestem w stanie Wam dokładnie tego pokazać, ale chciałbym zaznaczyć, że jeżeli widzimy jakiekolwiek pęknięcia w oponie, to znaczy, że to już jest czas na wymianę. Ja nie mówię o takich pęknięciach, że ta opona miała jakieś dziury. Ona po prostu miała takie na krawędziach mikropęknięcia, które oznaczają, że czas jest na wymianę opon. A teraz krótka przerwa na reklamę. Musicie wiedzieć, że opony do naszych motocykli zamawiamy w sklepie internetowym sklepopon.com. W sklepie tym znajdziecie wszystkie potrzebne informacje, które pozwolą Wam zamówić opony, czyli szerokość, profil i średnicę. Znajdziecie producenta i znajdziecie rodzaj opony, jaki będziecie chcieli. Rekwizyty odkładamy na bok i w tej chwili skupmy się na tej teorii, którą musimy znać, aby dobrać opony do naszego motocykla, kiedy już stwierdziliśmy, że jest konieczność ich wymiany. I tutaj troszeczkę bym Was uczulił, żeby to było takie bardziej przewidywalne, troszeczkę inaczej niż w samochodzie. W samochodzie te opony mamy cztery koła, jesteśmy bardziej stabilnie, stoimy na podłożu. W motocyklu musimy tą przyczepność mieć na najwyższym poziomie, a więc tak jak wcześniej powiedziałem, nie wykorzystujemy tych opon do granic ich możliwości. Pamiętajcie, żeby robić to wcześniej, bo to jest nasze bezpieczeństwo. Wiek opony. Nie możemy doprowadzać do tego, żeby opona
była stara, jeżeli nawet ma bieżnik, jeżeli nawet nie dochodzimy do tego wskaźnika zerowego, który nam mówi wymień tą oponę, zwróćcie uwagę na wiek opony. W Polsce nie mamy ograniczenia wiekowego, nikt Wam nie zwróci uwagi, żaden policjant, nikt się nie przyczepi, jeżeli opona będzie starsza niż ileś lat. Musicie wiedzieć, że w Niemczech opona nie może być starsza, z tego co pamiętam, niż 6 lat od daty produkcji. Na oponie znajdziecie taki symbol o nazwie DOT. Ten symbol mówi nam w pierwszych cyfrach o homologacji opony, a kolejnym takim znacznikiem w takim jajowatym kółku mamy 4 cyfry. Dla przykładu 0821 oznacza to 8 tydzień 21 roku, to jest data produkcji. I jeżeli będziemy mieli oponę z 21 roku, no to biorąc pod uwagę, że mamy rok 2024, opona jest 3-letnia, jeżeli bieżnik jest dobry, nie ma pęknięć na oponie, no to możemy na niej jeździć i tutaj nie widzę powodu dyskryminacji tej opony, że jest konieczna jej wymiana. Oczywiście jak kupujecie opony, to też zwracajcie na datę produkcji, tak? Sprzedawca zawsze podaje rok, w którym opona została wyprodukowana i czym opona jest starsza, tym ta cena jest niższa. Nieraz macie ten sam model opony z roku 2024 w cenie wyższej od opony z roku 2023. I tutaj zwracam na to uwagę, że jest to istotne. Tym bardziej, gdyby to była opona z roku 2022, to już mamy wtedy oponę 2-letnią i to będzie miało wpływ na jej jakość, na jej właściwości jezdne. Może nie w tym początkowym etapie jej żywota, ale weźcie pod uwagę, że w roku 2025 ta opona będzie już miała 3 lata. A więc to jest taki drugi czynnik eliminujący oponę, jej wiek. Jeżeli będzie to opona 4-letnia, już bym tutaj przy motocyklu zastanawiał się, czy nie powinniśmy myśleć o wymianie takiej opony. Jak już wiemy, że musimy tą oponę wymienić, bo ustaliliśmy na podstawie tego materiału, od którego zaczęliśmy, że opona nadaje się tylko i wyłącznie do wymiany, pozostaje nam etap wybrania takiej opony. Proponuję zacząć od producenta opony i tutaj macie dowolny wybór, to jest Wasza decyzja, jakiego producenta wybierzecie. Nie jest naszym celem reklamować różne marki producentów opon. Ja sugeruję, że jeżeli jeździcie motocyklem na jakimś poziomie wyższym, jeżeli traktujecie swój motocykl jako wyjątkowy, tutaj sugeruję wybranie markowych opon, które coś reprezentują na rynku opon. Jeżeli mi się jeździ dobrze na oponach, które mamy założone w danym motocyklu, nie kombinuję, wybieram tego samego producenta. Często też zwróćcie uwagę, że w motocyklu wymieniamy tylną oponę częściej. Można założyć, że 2 tylne opony, 1 przednia. Tak mniej więcej one się zużywają i nie ma potrzeby za każdym razem, kiedy wymieniamy tylną oponę, wymieniać też i oponę przednią, pod warunkiem, że ta opona trzyma wszystkie parametry, które żeśmy wcześniej omówili. I w tym momencie, jeżeli mamy komplet opon tył-przód, no to trudno, żebyśmy teraz skakali po innym bieżniku, innym producencie, a więc dobieramy dokładnie wtedy taką samą oponę pasującą do tej opony tylnej, którą wymieniamy. Kolejnym etapem wyboru jest rozmiar opony. Rozmiar opony składa się z 3 bardzo ważnych czynników. Pierwszym z nich jest szerokość. To jest prosta sprawa, szerokość. Może to być 210, 225, dla przykładu. Drugą wartością jest profil opony, czyli to jest ta wysokość pomiędzy felgą a bieżnikiem opony. Ostatnią równie ważną wartością jest średnica felgi, poprzedzona literką R. Bardzo kojarzące się motocykle typu Adventure posiadały felgę o średnicy 21, a bardzo ostatnio modne jest, żeby ta średnica była o rozmiarze 19. To jest ta wartość,
o której się tak mówi i przy wyborze opony właśnie jako trzecią wartość musicie na to zwrócić uwagę. A jak kupiliście już te opony, to musicie o nie dbać. I tutaj musicie głównie zwrócić uwagę na to, żeby były odpowiednio napompowane, czyli musicie sprawdzać ciśnienie opon. Musicie sprawdzać, chyba że macie motocykle, które pokazują ciśnienie opon za pomocą komputera, który kontroluje to, czy nie macie za niskiego ciśnienia w oponie. Jeżeli nie macie takiej opcji, skontrolujcie, jakie ciśnienie zaleca producent i po prostu tego pilnujcie. To nie jest tak jak w samochodzie, że będziecie mierzyli raz na pół roku. W samochodzie też nie powinniście mierzyć raz na pół roku, ale w motocyklu nie powinniście tego rzadziej robić niż co 2 tygodnie. Przynajmniej ja mam takie zdanie, że to ciśnienie powinno być sprawdzane. Nawet jeżeli Wam nie ubywa właśnie tego ciśnienia, to powinniście go sprawdzać raz na 2 tygodnie. A jeżeli Wam ubywa, będziecie mieli 2,9 napompowane, a za tydzień sprawdzicie i będzie 2,5, to znaczy, że trzeba sprawdzać częściej, że jest jakaś przyczyna, że uchodzi to powietrze i jest mniejsze. Musicie też mieć na uwadze, że są troszeczkę różnice między porankiem a południem. Czyli chodzi tutaj o gęstość powietrza w oponie, która jest zależna od tego, jaka będzie temperatura. Na to zwróćcie uwagę. No, zbliżamy się już w tej chwili do końca naszego odcinka i tak w ramach ciekawostek, które sam sobie w tej chwili zdaję sprawę z tego, jak zaczęliśmy te opony wymieniać w naszych motocyklach, że to nie jest, tak jak na początku powiedziałem, coś, co będzie się w tej chwili tylko sporadycznie zdarzać. My w tej chwili w wypożyczalni musimy systematycznie te opony wymieniać. Jak kupiliśmy do wypożyczalni Roketa, to zastanawiałem się, ile ten wielki laczek może kosztować. W tej chwili jesteśmy już po wymianie takiej opony. To dla Waszej ciekawości powiem, że opona do Roketa kosztowała 1100 zł tam z małymi grosikami. To jest najdroższa opona, jaką kupiliśmy. W motocyklach turystycznych przeważnie tylna opona jest w granicach 600, 700, 800 zł. Nie wiem, czy jesteście świadomi, teraz sam sobie to gdzieś układam w głowie, że my mamy w tej chwili już 9 motocykli. I zdradzę Wam taki sekret, bo nigdy jeszcze tego nie opowiadałem. W planie mamy posiadać 36 motocykli. Jak sobie teraz to wyobrażam, to będziemy w kółko zamawiali opony. Teraz przy tych 9 motocyklach co 2 tygodnie następuje jakaś wymiana opon. Skoro komplet do podstawowego motocykla jest w granicach 1200 zł, to sami możecie w prosty sposób przeliczyć. Co 15 tysięcy w naszych motocyklach, których jest 9, musimy ponad 10 tysięcy. Ponad 10 tysięcy musimy co 15 tysięcy kilometrów inwestować w wymianę opon. Ciekawe. A jak będzie ich 36? Sami sobie policzcie. Sam sobie uświadomiłem, jakie będziemy mieli koszty związane z samą wymianą opon. Ale mimo to, że te koszty są spore, to i tak będziemy wymieniali te opony w takim czasie, w jakim powinny być wymienione, żeby jazda na naszych motocyklach zawsze była bezpieczna. A w tej chwili muszę się z Wami pożegnać, zapraszając do naszej wypożyczalni, której adres tutaj znajdziecie. Tam możecie sprawdzić termin dostępności naszych motocykli, możecie je tam obejrzeć i zarezerwować. Zapraszam jeszcze raz do naszej wypożyczalni. Cześć!